Ile możesz zrobić w 75 minut dla Twojej firmy? Sprawdzić wyniki z zeszłego tygodnia, zrobić jedno albo dwa spotkania, albo zbudować w pełni zaangażowane zespoły, które mają moc wznieść Twoją firmę na zupełnie nowy poziom efektywności. I o tym właśnie dzisiaj pogadamy. Zapraszam serdecznie na drugi odcinek mojego vloga. - 75 minut, właśnie tyle czasu dostałem od organizatorów Project Management Session na poprowadzenie zajęć z tożsamości i wartości zespołów ze studentami Politechniki Wrocławskiej. Bardzo lubię ten format, gdy przedstawiciele biznesu spotykają się ze światem nauki. Do you think people that want to be useful today should get PhDs? Mostly not. To idealny moment, żeby z jednej strony podzielić się doświadczeniem, ale jednocześnie przetestować nowe treści czy sposoby ich przedstawienia. Muszę powiedzieć, że tym razem poszedłem po bandzie. Zamiast teoretyzować o wartościach, zwyczajnie z 21 obcych sobie osób na sali zbudowaliśmy 7 dobrze rokujących zespołów. Użyłem do tego swojego magicznego kleju, który składał się z 3 składników. Wzajemne poznanie się członków grupy, zbudowanie swojej unikalnej tożsamości, wspólne ustalenie zasad panujących w zespole. No więc po kolei. Wzajemne poznanie się członków grupy to absolutny must have, to przestrzeń, w której ludzie mogą opowiedzieć o swoich pasjach, mocnych stronach, o wszystkim, o czym chcą opowiedzieć sami z siebie. O 4:15 jest PKS. I zdążysz pan? Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. Na którymś z coach campów, na których byłem, pewna dziewczyna przedstawiła się: jestem Anna, nie Ania. I super, już na początku zwróciła uwagę, jak życzy sobie być nazywana. Dzięki temu cała grupa już wiedziała, jak uniknąć niepotrzebnych zgrzytów. Składnik drugi, czyli zbudowanie unikatowej tożsamości zespołu. Człowiek ma niebywałą łatwość do spontanicznego nawiązywania relacji i tworzenia grup. Jeśli zastanowić się głębiej, namiastkę zespołu budujemy nawet z pasażerami przedziału pociągu, jakim podróżujemy. Tylko czekam na to. Czy byłby pan tak uprzejmy i pomógł mi znieść bagaże? Nie. Jak możemy to wykorzystać? Otóż dla tych, którzy są nasi, zrobimy więcej niż dla tych, którzy nasi nie są. I aby określić, którzy są ci nasi, musimy wiedzieć, gdzie zespół się zaczyna, a gdzie kończy. Stąd inna nazwa dla każdego zespołu stworzona przez nich samych. Bo w zespole przecież nieraz zdarza się, że trzeba wspomóc koleżankę czy kolegę, albo nawet chwilowo go zastąpić. Poza zespołem o takie poświęcenie dużo trudniej. I trzeci składnik, czyli zasady zespołu. Skuteczne zespoły umieją połączyć kreatywność z dyscypliną, bo przecież na koniec dnia muszą dowieść gotowy produkt. Można powiedzieć, że wszystko jest dozwolone, za wyjątkiem tego, co opisano zasadami. Nie możemy iść dzisiaj do kina, dozwolone od lat 18. I dobrze, kiedy zasady bazują na wartościach danej firmy, oczywiście, jeśli istnieją. Jednak problem z gołymi wartościami jest taki, że są one często na tyle ogólne, że wymagają doprecyzowania. Posłuchaj, jak ci brzmi otwartość, czyli wartość. A jak? Nie forsuje swojego pomysłu, dopóki nie zapoznają się z nim wszyscy członkowie zespołu, czyli zasada bazująca na otwartości. Poza oczywistym celem tego zadania, czyli ustalenie zasad, jest też cel ukryty. Praktyczna nauka pracy zespołowej i umiejętność znalezienia konsensusu. Czy mój eksperyment się udał? Żeby to sprawdzić, pod koniec zajęć poprosiłem studentów, żeby się przemieszali. Tylko po to, by zapytać, jak się z tym czują. Z reakcji wnioskuję, że klej, który zastosowali, zdążył złapać już dosyć solidnie. Kropelka sklej, żadna siła nie rozklei. Niektórzy wprost mówili, że tęsknią za swoimi koleżankami z zespołu. Ktoś napisał, że już do końca dwudniowej sesji trzymali się razem. Kto inny, że tylko mu się wydawało, że nic go nie zaskoczy. Wow! Po godzinie ludzie zrobili naprawdę solidne zaczątki mocno zaangażowanych zespołów. Jedna uwaga.
Żaden klej nie trzyma na stałe. Zasady trzeba regularnie aktualizować, a w przypadku dołączenia do zespołu nowej osoby powtórz całe ćwiczenie od zera, włącznie z ustaleniem nazwy zespołu. To jest inwestycja 1 godziny, a daje solidną podstawę, na której zbudujesz przyszłe mierzalne efekty. Okej, pivotara. Pomidor? Nie no, fajnie, ale w zasadzie po co nam te zespoły? Dlaczego zwinne firmy tak stawiają na pracę zespołową? Najprościej pokazać to na slajdzie. To proste. Gdy w zespole każdy ma swoje zadanie, ogólna efektywność jest sumą pracy każdej z osób. Ale jeśli dane zadanie podzielone jest na etapy, za które odpowiada jedna osoba, musisz do tego dodać czas stracony na oczekiwanie. Z kolei, jeśli wszyscy pracują razem nad każdym zadaniem, dzieje się magia, która nazywa się synergią. Pozornie mniej się dzieje, bo jest jedynie jedno zadanie w toku, jednak nikt na nikogo nie czeka, a efektywność pracy całego zespołu nie jest jedynie sumą pracy każdej z osób, ale ich iloczynem. W krótkim czasie zrobisz więcej, a do tego jakość będzie pochodną mądrości i doświadczenia całego zespołu. Pracując jako zespół, nie dzielicie zadania na etapy, takie jak koncepcja, produkcja, testowanie czy wdrożenie. Wszystkie te elementy dzieją się jednocześnie, ponieważ w zadaniu uczestniczy cały zespół. Nie ma problemu z komunikacją, ponieważ jesteście stale razem. Wszyscy ciągle uczą się od siebie. Rozwiązujesz zatem problem tego, że junior wie mniej niż senior. Do tego w dobrze działającym zespole transfer kompetencji odbywa się w czasie rzeczywistym, a co za tym idzie, eliminujesz wszystkie wąskie gardła spowodowane czyimś urlopem czy inną nieobecnością. A jak jest w Twojej firmie? Jak bardzo Twoje zespoły są zgrane? Czy pracują jako zespół, czy każdy ma swoje własne zadanie? Jeśli łączy Was jedynie wspólne biuro czy data wypłaty i każdy pracuje na swoim podwórku, to marnujecie bardzo duży potencjał. A jeśli pracujecie zdalnie, to czy wszystkie kamery macie włączone? Bo jeśli nie, to ta zespołowość mocno kuleje. Na szczęście w każdej chwili możesz to zmienić. Sporządź swój własny klej dla Twoich zespołów albo skorzystaj z mojej receptury. Zostaniemy jeszcze chwilę przy zespołach. W kolejnych 3 odcinkach podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami z prowadzenia szkoleń. Jak przygotować szkolenie, które przenosi góry? Jak je przeprowadzić? I najważniejsze, co musi stać się po szkoleniu, żeby nie były to jedynie przepalone pieniądze. Także koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych inspiracji. Mam świadomość, że na lajki muszę jeszcze zapracować. I tak, 5 kciuków w górę pod moim ostatnim filmem to więcej niż cała moja rodzina. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia niebawem. Najbardziej spodobała mi się ta opinia po moim szkoleniu. Czuć było troszkę za małe przygotowanie. Gdyby ludzie nie byli zaangażowani, nie wiem, czy tak wiele bym wyniosła. Wow, to jest dokładnie to, o co mi chodziło. Sprawić, żebyście sami doświadczyli, jak to jest zbudować porządny zespół, a jednocześnie ja pozostałem w cieniu. Gdybyście cokolwiek mi zawdzięczali, nie miałbym pewności, że to, co poczuliście, zostanie z Wami na dłużej. Dzięki bardzo za te opinie i za wszystkie inne. Do zobaczenia.